Dzień dobry Państwu. Witamy gorąco na wystawie w Zamku Królewskim w Warszawie, która ma cudowny, uwodzący tytuł Przebudzeni. Przebudzeni do nowej wizji świata. Tą wizję świata stworzył włoski renesans i właśnie tu, w murach Zamku Królewskiego w Warszawie, mamy okazję zagłębić się w czymś, co jest podstawą także naszej polskiej cywilizacji. Spróbuję Państwu opowiedzieć o antyku w poetyce humanistów najpierw, a potem o życiu codziennym, czy o życiu antyku w funkcjonowaniu Florentyńczyków, Rzymian, ale także mieszkańców innych miast włoskich. I rozpoczynamy od mapy Rzymu, XV-wiecznej mapy Rzymu, który był wtedy miastem, może było 30, może 35 tysięcy mieszkańców. Był dużo mniejszy niż wiele miast europejskich, ale posiadał coś niezwykłego. Posiadał niesłychaną przeszłość, wspaniałe ruiny i jeśli nawet Florencja będzie przez XV wiek przewodzić renesansowi w produkcji artystycznej, to się zmieni dopiero właściwie w latach 80. wieku XV, to jednak ci Florentyńczycy tutaj przybywali do Rzymu, tu się kształcili, tu prowadzili nawet wykopaliska archeologiczne. A więc patrząc na mapę Rzymu, która jest takim sumarycznym ujęciem tego, co pozostało z wielkiej przeszłości. Przeszłości, która w dużym stopniu, tak jak na przykład Forum Romanum, wtedy było prawie zupełnie nieznane. 10-metrowa warstwa gruzu zalegała w miejscu, gdzie przechodził Juliusz Cezar, a potem Oktawian August i cała plejada cesarzy. Przechodzimy zatem do, rzuciwszy okiem na mapę, do tych postaci, które uczyniły z tego miasta coś wyjątkowego. Wyjątkowego w tym sensie, że choćby kanclerz Florencji, Coluccio Salutati, Francesco Petrarca, Boccaccio, ale także paru innych humanistów, kilkudziesięciu innych humanistów, oni po prostu spowodowali, że odszukano te zagubione księgi. Że te księgi po prostu, które wiedziano o nich z jakichś zapisków, teraz ich się poszukuje. Teraz, jak Coluccio Salutati w pewnym liście z 1396 roku pisze do swojego agenta, którego posłał do Konstantynopola, żeby mu przywiózł jakiegoś mitografa, Homera dużymi literami i wszystko, co jest z literaturą klasyczną związane, bo po prostu trwa poszukiwanie tekstów. Już wcześniej Petrarca, jego mistrz, spowodował, że na język łaciński, a potem na włoski przełożono Odyseję i Iliadę. Proszę sobie wyobrazić, Europa do czasów Petrarki nie zna Homera i teraz to się dzieje. Setki tekstów, teksty Plutarcha, teksty takich pisarzy jak Dionizji z Halikarnasu, teksty mitografów są teraz przekładane, ludzie je czytają, ale co najważniejsze, co ciekawe, bo mamy też mówić o antyku w życiu codziennym, bardzo wielu wykształconych prawników przekłada teksty, czy upraszcza teksty Eneidy, na przykład Wergiliusza, na język ludowy. I co więcej, te teksty uproszczone trafiają do tak zwanych kantarii. W czasie wesel włoskich śpiewa się przyśpiewki, w których jest mowa o Orfeuszu, o Perseuszu, o porwaniu Sabinek. A więc kultura klasyczna, znana częściowo w średniowieczu, teraz jest eksplorowana dzięki entuzjazmowi humanistów, takich jak Coluccio Salutati, który sam jest autorem wielkiego dzieła o pracach Herkulesa. Na tej wystawie jest właśnie jedna sala poświęcona Herkulesowi, o której może jeszcze będziemy mieli okazję powiedzieć. Patrzymy na ten tekst wspomniany. Kiedy czytamy, powtórzmy, przywieź ksiąg tak wiele, jak tylko zdołasz, całego Platona, wszystkie dzieła Plutarcha i innych historyków, kupi Homera dużymi literami na pergaminie i mitografia, jeśli jakiego znajdziesz. Znakomity tekst konkludujący XIV wiek, kiedy już Petrarca i Boccaccio są w przestrzeni wieczności. I oto Coluccio Salutati, kanclerz Florencji, a jestem kanclerzem do roku 1406, otwiera perspektywę, że jak gdyby najważniejsza postać we Florencji sama po prostu opowiada o antyku. Co więcej, ten antyk
chrystianizuje, ten antyk moralizuje. To nie jest antyk pogański, to jest antyk, który jest wpisywany w Europę chrześcijańską, o czym na końcu spróbujemy nieco powiedzieć. I jeszcze jedna niezwykle ważna rzecz. Ta wspaniała epoka, jaką jest renesans, epoka ludzi, którzy wierzyli, że przeobrażą świat, oni go przeobrazili, ale myśleli, że przeobrażą go jeszcze bardziej, właśnie szukając tekstów antycznych, czytając także ojców Kościoła, tych późnoantycznych ojców Kościoła, patrząc na dzieła sztuki, do których za chwilę przejdziemy, i ta świadomość, że tworzy się coś nowego, nowa epoka. To właśnie Petrarka, a w sposób szczególny Leonardo Bruni, widzimy tu jego właśnie portret, jest tym, który dokonał podziału na starożytność, średniowiecze i czasy nowe. Te czasy właśnie na renesans. A więc renesans ma świadomość swego istnienia. Średniowiecze nie wiedziało, że jest średniowieczem. Zostało tak nazwane przez Petrarkę, potem przez Leonardo Bruniego, który też był kanclerzem Florencji. A więc zaczęła się wielka właściwie batalia o teksty, o poszukiwanie tekstów, a potem ich tłumaczenie. Portret Marsilio Ficina, którego tu widzimy, wybitnego filozofa, teologa, ale też mistyka w pewnym sensie, człowieka, który mieszkał w tej willi. Widzimy tą willę w Careggi, otrzymał ją w prezencie od Medyceuszów i to tam przekładał na język łaciński, potem powstawały też przekłady na język włoski. Przekładał Platona, Hermesa Trismegistosa, przekładał Dionizego Areopagitę, nowe wydanie, tekst znano w średniowieczu, ale przekładano go na nowo i oto właśnie ten nowy Platon. Proszę sobie wyobrazić, jeden z Medyceuszów, konkretnie mamy do czynienia z Kosmą Medyceuszem, to jest dziad Wawrzyńca Wspaniałego, czeka na łożu śmierci, żeby te dzieła do niego trafiły. Czeka w sposób szczególny na Hermesa Trismegistosa, bo tam jest opowieść o tajemnicy Trójcy Świętej. A więc antyk, ale także pewne elementy mistycyzmu chrześcijańskiego, wszystko to razem składa się w jedną całość. Wyobraźmy sobie 7 listopada w tej willi, kiedy do właśnie Ficina przybywali wszyscy przyjaciele i znajomi, bo to była rocznica śmierci Platona. To była niezwykła uroczystość. Takich uroczystości odbywało się wiele, celebrowano każdy możliwy wymiar kontaktu ze starożytnością, czekano na teksty, przekładano je, a to za chwilę, jak zobaczymy, przełoży się na wspaniałe obrazy, wielkie dzieła sztuki, drzwi odlewane w brązie, małe i większe statuetki i cassoni, malowidła, które wykonywano z okazji zaślubin, o których tutaj szeroko opowiemy. A więc jest plejada humanistów, wybitnych, wielkich. Niektórzy, nie o wszystkich możemy powiedzieć, jak Angelo Poliziano będzie potem doradzał młodemu Michałowi Aniołowi, jak ma namalować walkę centaurów z lapitami. Do jakiego dzieła ma sięgnąć i sięga i rzeźbi kogo? Wykonuje wizerunek Fidiasza, do którego będzie nawiązywał, którego będzie chciał prześcignąć. Antyk wyznaczał poziom funkcjonowania. Wprawdzie renesans był, jak pisze wybitny Jakub Burchard, autor słynnej książki XIX-wiecznej o renesansie, że to jest odkrycie świata, rzeczywiście, odkrycie człowieka, też prawda, odkrycie indywiduum, każdy z nas ma serce, inaczej myśli, inaczej kocha i teraz to chcemy pokazać. Ale najważniejszą cechą tej epoki jest właśnie to przebudzenie, to, które jest tematem przewodnim tej wystawy, przebudzenie do zrozumienia wielkości świata grecko-rzymskiego, no bo Rzym to jest miejsce, w którym ta kultura grecka jest tak obecna, bo Rzymianie po prostu znali wartość sztuki greckiej, wartość tekstów greckich, greckiej mitologii, zaakceptowali je, i te dzieła, i te teksty, i one trafiły do Rzymu, które są teraz odkopywane. Oto jedna z tych wspaniałych rycin na tej wystawie. Wystawie, która uwodzi każdym aspektem. Widzicie Państwo za mną rodzaj jakby duktu arkad, akweduktów rzymskich, których tyle do dziś się zachowało, wtedy było ich jeszcze więcej. Wszystko to razem wsysało tak intelektualnie w sublimację życia tych ludzi, którzy, jak zobaczymy, nawet najwybitniejsi, których nazwiska wszyscy znamy, przybiegali właśnie, by wśród tych ruin szukać kolejnych inspiracji do swojej działalności artystycznej.
Oto rysownik rzuca na papier to, co widzi. Inni rysownicy siedzą przed sarkofagami, których wtedy była garstka. No może nie garstka, ale kilkanaście. Dziś znamy setki sarkofagów, tysiące reliefów. A oni wtedy mieli kilkanaście rzeźb pełnoplastycznych. Powiększała się ciągle ich liczba. Znali sarkofagi. Te sarkofagi antyczne są tu obecne. To cud bez mała. Naprawdę, że te sarkofagi z Rzymu, z Mantui czy z innych miejsc przywieziono, bo one dają nam wyobrażenie, że właśnie patrząc na te sarkofagi, Włosi właśnie celebrując życie codzienne, malowali skrzynie wyprawne, o których za chwilę będziemy mówili. A więc rytownik czy rysownik wśród ruin. Za chwilę to będzie rytowane. To jest epoka, kiedy przecież można rytować, można powielać wykonane rysunki. I oto jeden z najwspanialszych tekstów, które sobie możemy wyobrazić. Proszę, wszyscy znamy kopułę bazyliki, tak, Santa Maria del Fiore we Florencji. Wspaniałą, wielką kopułę. To jest ten człowiek, to jest Filippo Brunelleschi, który był też rzeźbiarzem, ale też rysownikiem. Rzućmy okiem. Jedzie do Rzymu w roku 1407. Nie wiemy na pewno, czy w VII, może w VIII, może w VI, ale na samym początku wieku XV i czytamy, że wszystkie antyczne łuki opisywał i rysował i ciągle je studiował. Jeżeli zaś przypadkiem obaj artyści odkopali ukryte w ziemi kawałki kapiteli, kolumn, gzemsów lub postumentów z budowli, kopali jeszcze głębiej. Nie będę czytał całego tego tekstu, ale jak popatrzymy dalej, zobaczymy, że odkopali nawet skarb. Oto rodzi się archeologia klasyczna. Jest początek XV wieku, za chwilę Cyriak z Ancony ruszy w świat, by poznawać Grecję, także Egipt, a tu na miejscu, w Rzymie, właśnie ci dwaj, czytamy, że kopią, że odszukują i że czytamy wreszcie, że nawet znaleźli właśnie, jak powiedziałem, wazę antyczną z monetami. Kiedy zabrakło Filipowi pieniędzy, zarabiał oprawiając kamienie swoim przyjaciołom, złotnikom i dzięki temu pozostał jeszcze w Rzymie sam, ponieważ Donato wrócił do Donato. Mówimy o Donatello, mówimy o wielkim florenckim rzeźbiarzu. A więc ta wielka sztuka Florencji, ta sztuka, którą za chwilę będą władali po tych wielkich kanclerzach, o których mówiliśmy, Medyceusze, ta sztuka Florencji, no właśnie, popatrzmy, tu wprawdzie rysunek jest nie samego Brunelleschiego, tylko jego wielkiego następcy, kontynuatora, który pochodził jak Rafael Santi. Tu dodajmy, ta wystawa w sposób szczególny czci 500-lecie śmierci mistrza Rafaela, czyli Perugina. Więc właśnie zanim dotrze Rafael do Perugii, urodził się w Urbino. Z Urbino pochodzi też Bramante. Ten rysunek, który Państwo widzicie pod portretem Filippo Brunelleschiego, to jest rysunek Bramantego. Oto kult ruin. Zestawione ze sobą najwspanialsze zabytki, właściwie z taką pieczołowitością. Patrzy się na każdy detal, na każdy fragment. Mam ochotę aż opisać Państwu każdy detal. Nie mamy na to czasu, może będzie jeszcze okazja, ale jedno jest pewne. Ten entuzjazm, który czujemy w tekście zapisanym przez Vasariego, jest entuzjazmem, który jest świetnie udokumentowany. I wybór zabytków na tej wystawie, bo to jest rysunek na tej wystawie umieszczony, jest spektakularny. Ale ta historia z Brunelleskim i z Donatello się nie kończy. Oto mamy sytuację taką, w której czytamy o tym, że wspomniane sarkofagi, te sarkofagi, jeden z nich nas wita tutaj na wejściu na wystawę, właściwie jeszcze wcześniej, bo w holu zamku wspaniały, wielki sarkofag z wiktoriami, które podnoszą tondo, które zresztą tu potem będzie powtarzane w rozmaitych ustawieniach, ale oto przed nami sarkofag. Sarkofag słynny, wspaniały. Sarkofag, który znali artyści w XV wieku, potem na nim wzorował się, malując swoje obrazy, Tycjan w wieku XVI. Więc mamy sarkofag i mamy przerysy z tego sarkofagu, które mówią o tym, jak się rodzi ten styl all'antica. Jak powstają te nowe obrazy, jak tematy także chrześcijańskie, nie tylko te antyczne, jak one są budowane na konkretnym wzorze. To jest ten antyk obiektywnie traktowany. Inspiracja bezpośrednia, oparta na konkretnym wzorze, a nie fantazjowanie.
Ale przeczytajmy fragment tekstu Vasariego ponownie. Mówią, że pewnego dnia Brunelleschi, spotkawszy się na placu Santa Maria del Fiore z Donatellem i innymi artystami i rozważając z nimi cechy starożytnej rzeźby, usłyszał od Donata, jak to on, wracając z Rzymu, z tej wyprawy, o której mówiliśmy przed chwilą, jadąc przez Cortonę, wstąpił na kanonię i widział tam bardzo piękny, duży, starożytny wazon. To był sarkofag oczywiście, tak przetłumaczył profesor Streicher, ale to był sarkofag, na którym wyrzeźbione były w marmurze rozmaite sceny. Rzecz wówczas niezwykle rzadka, proszę zwrócić uwagę, niezwykle rzadka, a więc poszukiwano, bo rzeczy były rzadkie, niezwykle rzadka, bo jeszcze nie były odkopane inne zabytki. W Filipie zapaliła się chęć zobaczenia rzeźby, tak jak stał w płaszczu z kapturem i w drewnianych sandałach, ja bym to przetłumaczył w chodakach drewnianych, czy w takich, no właśnie, bez powiedzenia, gdzie idzie, puścił się w drogę pieszo i doszedł do Cortony, zobaczywszy sarkofag i ucieszywszy się nim, narysował go piórem i powrócił do Florencji. Proszę, wyobraźcie sobie sytuację. Ktoś z nami rozmawia, zrywa się, nie ma go 3 dni czy 4, wraca i wam przynosi rysunek i was zachęca, żebyście też poszli i zobaczyli. Ten rysunek się nie zachował, ale zachowały się inne. No właśnie widzimy ten wspaniały sarkofag ze smutną historią Adonisa, z rozpaczoną Wenus, która odrzuca rękę, zaraz ją zobaczymy na kolejnym rysunku, a poniżej właśnie tu. I ten sarkofag jest na tej wystawie i ten rysunek z kodeksu Wolweg, nigdy w Polsce nie pokazywany. Oto macie Państwo przed sobą proces, w jaki odbywa się wchodzenie w świat antyku. Proszę Państwa, rzućmy okiem. Wielki Ghiberti. Jest tu Ghiberti obecny. Wspaniałą Madonną z Dzieciątkiem. I nie wchodzę w ten temat, bo akurat tej rzeźby nie będę pokazywał. Niech to omawia sam kurator wystawy, bo pięknie o tym napisał w katalogu. Ale my zwróćmy uwagę, że w tym przerysie, który widzimy w tym rysunku, który widzimy na tym slajdzie, jest przyklękający chłopiec. Proszę zwrócić uwagę, że ten przyklękający chłopiec pojawia się również tu, w tym przedstawieniu, w tej ofierze Abrahama. Izaak jest przedstawiony właśnie w taki sam sposób. Oto macie Państwo dowód na to, jak się nie kopiuje, przerysowuje się wybrane elementy i je się adoptuje. Czyli mamy imitację, która przechodzi w asymilację. Mamy kongenialność, ta spójność z antykiem. Tu jest wiele najrozmaitszych elementów i jeszcze jest kontaminacja, kiedy się rzeczy ze sobą zestawia, żeby stworzyć wartość. Rafael Santi, Michał Anioł, uczniowie artystów XV-wiecznych, sam Leonardo da Vinci wreszcie, oni będą już asymilowali w dużym stopniu. Ci kopiują fragmenty, komponują rozmaite wartości artystyczne nowe. To, co widzimy po prawej stronie, ten relief, to jest Brunelleschi właśnie, który wprawdzie przegrał w walce o odlewanie drzwi do baptysterium florenckiego z Ghibertim, ale to on jednak właśnie wykonał to nawiązanie do tego konkretnego motywu z przerysowanego sarkofagu antycznego. Rodzi się nowy styl. Zwykle, gdy wchodzimy do Bazyliki Watykańskiej, przebiegamy koło tych drzwi, które zachowano w tej nowej, wspaniałej bazylice, budowanej przecież od czasów papieża Juliusza II po początek XVII wieku. W środku są ogromne drzwi brązowe, które są takim wspaniałym popisem wiedzy o starożytności. Ileż tam jest tematów z antyku, ileż tam jest przedstawień, które ukazując ukrzyżowanie świętego Piotra, jak na naszym slajdzie, czy ścięcie świętego Pawła, dają popis wiedzy o starożytności. Kto jest twórcą tych drzwi? Filarete. Nazywał się Antonio Averlino. Pochodził z Florencji, ale Filarete znaczy miłośnik cnoty. Cnoty pewnie miłość do sztuki, bo jego życie było dość awanturnicze, ale właśnie Filarete. Mamy to, jego dzieła na tej wystawie. Proszę, przychodząc, popatrzeć na ten wspaniały wizerunek Juliusza Cezara. To jest właśnie Filarete. A te drzwi, które są na wystawie oczywiście nieobecne, bo ważą kilkanaście ton prawdopodobnie, ale jak z tej wystawy wyjdziemy, jak się wybierzemy do Rzymu, gdzieś tak gorącego, może jesienią będzie trochę lepiej z temperaturą,
nie zapominajcie Państwo, że ta wystawa może Wam drogę ułatwić do zrozumienia wielkości Rzymu. Choćby w Bazylice Watykańskiej, patrząc na drzwi Filaretę, na te wspaniałe zabytki. Proszę popatrzeć, mamy tutaj i piramidę Cestiusza, i mamy piramidę, którą nazywano piramidą Romulusa, nieistniejąca, i mauzoleum Hadriana, tu jest zrekonstruowane, i portret Nerona, zbudowany na wzorach z antyku, na monetach. Jest tu wiele na tej wystawie monet, medali, które pokazują, jak ta sztuka portretowa, ona idzie właśnie za wzorem rzymskim czy greckim, jak ta sztuka portretowa trafia do takich reliefów jak ten, one są tu na tej wystawie obecne. Mamy tutaj małą zbitkę na naszym przedstawieniu i pewnie tego łatwo nie przeczytamy, ale sięgnijmy patrząc na ten slajd, sięgnijmy do tekstu, który jest jeszcze jednym dowodem, zanim wejdziemy w sferę życia prywatnego, bo na razie mówimy o tym wielkim entuzjazmie dla antyku, który tworzy atmosferę kultu antyku, adaptacji antyku, asymilacji antyku. Oto czytamy, jak na Via Appia murarze lombarcy, którzy na gruncie należącym do klasztoru Santa Maria Nuova przy Via Appia odkopali za grobowcem Cecylii Metelli jakiś starożytny grobowiec. Znaleźli marmurowy sarkofag noszący rzekomo napis Julia, córka Klaudiusza. Mówimy o cesarzu Klaudiuszu w połowie I wieku po Chrystusie. Dalsze szczegóły tej, czytamy tutaj, nie są znane, ale Lombardczycy przepadli tą wizerunek, który tu widzimy, tej młodej dziewczyny, przepięknej podobno, przeniesiono na Kapitol i tam całe procesje się wyprawiały, udawały, żeby ją oglądać. I czytamy, że niektórzy przybywali też, by odmalować jej twarz, gdyż była tak piękna, że niepodobna tego wypowiedzieć ani opisać, a gdyby ktoś opowiadał o jej piękności lub opisał, to jednak nie uwierzyliby ci, którzy jej nie widzieli. Proszę Państwa, w tym wyczuwamy przesadną egzaltację. Antyk nie był takim aż szczęśliwym czasem we wszystkim. Nie wszystkie kobiety były piękne, ale to być może miała rzeczywiście maskę pośmiertną. Być może rzeczywiście był to rodzaj cudu. Wiemy, że niektórzy święci chrześcijańscy zachowali ciało prawie do dziś. Nie będziemy wymieniać ich tutaj, ale nie wiemy dokładnie, co to jest. Te szczątki się nie zachowały. Papież zdecydował, że po prostu to nie może tak dłużej trwać. No i oczywiście gdzieś ukryto te pozostałości ale czytamy, że zachował się sarkofag. Nie wiemy, który to jest, ale wracamy do słowa sarkofag. I powiedziawszy słowo sarkofag, przechodzimy do sfery właśnie adaptacji w formie, ale także częściowo w treści właśnie, czyli przechodzimy w sferę życia świeckiego, życia codziennego. Otóż życie codzienne było wyjątkowo nasycone właśnie treściami klasycznymi. Jak czytamy teksty z epoki, choćby Leonarda Bruniego już przywołanego i innych humanistów jak Marsupiniego czy Coluccio Salutatiego, wiemy, że ludzie spotykają się na ulicach i dyskutują. Skoro jest dostępny Wergiliusz, zresztą zawsze był, bo to poeta łaciński, ale teraz dostępny jest Homer i pytanie jest, który z nich był większy? Który był większym poetą? Za chwilę pojawią się malowidła inspirowane tekstami i Wergiliusza, i Owidiusza, i Plutarcha, i całej plejady pisarzy greckich i rzymskich, bo marzenie Coluccio Salutatiego, żeby jego agent, o którym mówiliśmy, mu przywiózł tych mitografów, tak, dotarły do Florencji, przełożono je, stały się językiem wykładowym. Więcej, Grecy byli niezwykle poważani. Poprzednia wystawa, kuratora tej wystawy, Mikołaja Baliszewskiego, jeszcze kiedy był pracownikiem Biblioteki Narodowej, dotyczyła dzieła Ptolemeusza. To jest ten Ptolemeusz, którego potem teorię o wszechświecie zmienił Kopernik. Ale ten Ptolemeusz zrobił również wspaniałą rzecz dotyczącą kartografii, dotyczącą mapy świata. I robiąc tą wystawę, mówiliśmy właśnie o świecie greckim, bo Ptolemeusz to Aleksandria. No więc jak czytamy, że w czasie niewoli awiniońskiej w bibliotece papieskiej było kilka egzemplarzy ksiąg greckich i nikt nie umiał ich przeczytać. Teraz dzięki Petrarce, dzięki Boccaccio, dzięki Coluccio Salutatiemu po prostu greka jest nauczana.
Greka, tekst grecki, jest właściwie obowiązkiem humanisty znać Grekę, nie tylko łacinę. I właśnie w tych tekstach, zwłaszcza w tekstach, które dotyczą świata właśnie legend, świata opowieści, niekiedy fascynujących. Zaraz się dowiemy, dlaczego Parys cieszy się takim wielkim powodzeniem, pomimo że droga Troi do upadku wiodła przez niego. Ale zobaczymy słynne postacie z antyku klasycznego, pół prawdziwe, pół legendarne, jak Orfeusz czy Eurydyka. One teraz wypełniają wnętrza domów Florentyńczyków, Ferraryjczyków, Mediolańczyków, Wenecjan i innych jeszcze miejsc. Także Rzymian, choć w Rzymie w mniejszym stopniu, chociaż jak zobaczymy, w Rzymie powstała przepiękna książka o rytuałach zaślubinowych, które to rytuały mówią o tym, że po prostu jakby wzorowanie się na antycznych obyczajach tworzy podstawę do nowego, lepszego świata. Proszę Państwa, przed nami jedna z tych cudownych ilustracji, które leżą u podstaw tej wystawy. Przebudzeni, hipnerotomachia polifili. Polifil śni, budzi się w świecie ruin, poszukuje poli. Jest to opowieść o miłości. Rzecz napisana tuż po połowie XV wieku, wydano dopiero w 1499 i to jest takie bogactwo materiału. Zresztą na tej wystawie, proszę Państwa, nie przeoczcie tego, jak się tylko wchodzi, jak się patrzy na tą wspaniałą, XV-wieczną, z końca XV wieku, cudownie ilustrowaną książkę. Owszem, nie możecie jej przekartkować, bo to jest niezwykle cenna rzecz, ale obok jest kamera illuminata, jak ja ją nazywam, gdzie macie lustra, gdzie macie właśnie ilustrację, także tą, która teraz jest na naszym ekranie, które pokazują właśnie to marzenie o świecie antyku, to wyobrażenie o świecie antyku. Ale dla nas ta ilustracja jest szczególnie cenna, ponieważ pokazuje nam camera nuziale, czyli camera mia, najważniejsze pomieszczenie w każdym domu bogatych patrycjuszy, czy kupców florenckich, czy weneckich. Oto proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w epoce, kiedy szaf jeszcze nie ma. Dziś znamy całą gamę szaf, kupujemy w Ikei, w Isku i w innych miejscach. Wtedy były skrzynie, były łóżka, były zydle, były skrzynie. Proszę Państwa, proszę popatrzeć. Oto pięknie ustawione wzdłuż ściany skrzynie. Oczywiście to jest dość, bym powiedział, sumarycznie przedstawione wyobrażenie. Wszystko było ukryte w skrzyniach. Złoto, srebro, naczynia, ubrania, wszystko. Po prostu epoka cassone. Cassone to skrzynia, wtedy nazywana forciere. I o tym będziemy mówili. I to jest właśnie antyk, który właśnie wchodzi do domów Florentyńczyków i tych wszystkich mieszkańców innych miast, o których mówiliśmy, bo jest malowany na i bocznych ściankach, i na frontach tych malowideł. Malowideł, które, zaraz przeczytamy tekst Vasariego, klarownie jest o tym mowa, że wzoru dostarczyły, jeśli chodzi o narrację, sarkofagi antyczne, które są tu tak wspaniale na wystawie obecne, i teksty z epoki, teksty Liviusza, teksty wielu innych pisarzy, jak Plutarch, etc., etc. A więc mamy przed sobą wspaniałe łoże, mamy te właśnie cassoni. Te najwspanialsze cassoni, to było niewygodne. Otwórzmy nawet i powiedzmy, to jest fragment obrazu Tycjana, Wenus z Urbino z początku XVI wieku, gdzie zobaczcie Państwo, żeby naprawdę rzeczywiście wyciągnąć dla pani suknię, pani domu wyciągnąć suknię, trzeba było się rzucić na kolana i tam po prostu, ryzykując uderzeniem wieka, wydobyć i po prostu ją założyć. Oto życie codzienne. Tu akurat nie mamy scen figuralnych, mamy sceny ornamentalne, ale oto przeczytajmy fragment tekstu Vasariego żywota Dello Dellego. To nie jest tekst, który do końca mówi całkowitą prawdę, bo on tu mówi, że Donatello się uczył tego Dello Dellego. Dello Delli był młodszy od Donatella. Sam przeprowadziłem takie badania, ale tekst Vasariego jest genialny dla nas, jest kapitalny. On właściwie powinien być tu gdzieś na tej wystawie, jeśli mogę to radzić jako profesor uniwersytecki, powinien gdzieś być obecny, bo on uzmysławia nam po prostu to, co rzeczywiście już, bo on patrzy z perspektywy XVI wieku. Proszę przypomnijmy sobie, że pierwsze wydanie o
słynnych malarzach, rzeźbiarzach i architektach Giorgio Vasariego ukazuje się w roku 1550, a drugie rozbudowane wydanie 18 lat później, w roku 1568. I właśnie czytamy. Skupmy się chwilę, posłuchajmy tego tekstu, choć nie czytam jak wybitny aktor. Powinienem mieć tutaj kogoś, kto jest narratorem w filmach, ale spróbuję to zrobić. Umiejętność ta, czyli wykonywania tych obiektów z tymi scenami malowanymi, przyszła w porę, gdyż wtedy było modą, aby w mieszkaniach obywateli ustawiać wielkie drewniane skrzynie, niczym jakieś sarkofagi. I czytamy dalej, z malowidłami na wiekach, zobaczymy takie wieka, których nikt nie potrafił wykonywać. Ten Dello miał je wykonywać. Ale potem też inni. Rozmaite sceny umieszczano na bokach i na wieku. Zobaczymy, tu są. Zamek posiada, sam Zamek Królewski w Warszawie posiada takie boczne ścianki takich cassoni i takie fronty cassoni. Zaraz je omówimy. Więc sceny zaś, jakie malowano na przednich ścianach, ilustrowały przeważnie baśnie opowiedziane przez Owidiusza i innych poetów, albo wypadki opisane przez historyków greckich lub łacińskich. Przedstawiano tam również polowania, turnieje, historie miłosne i inne tym podobne sceny, słowem to, co się komu podobało. Jeszcze chwilę cierpliwości. Co więcej, malowano tym sposobem nie tylko skrzynie, ale i łoża, krzesła, boazerie i inne ozdoby w pokojach. No i powstały spaliery. My jesteśmy tu obok takiej wspaniałej spaliery Botticellego, bo patrząc na ten obraz po raz kolejny na tej wystawie, byłem z entuzjazmem już kilka razy. To jest naprawdę bardzo blisko Botticellego. To jest jego projekt, może ktoś coś ukończył z jego uczniów, ale tu jest właśnie taka spaliera. Za chwilę o niej Państwu opowiem. A więc mamy do czynienia z jakąś niesłychaną ewolucją malarstwa, które trafia do domów prywatnych. I co więcej, jest pokazywane na ulicach. Zaraz to opowiem, jak to się działo. Tutaj możemy tylko jeszcze rzucić okiem na coś, no właśnie na taką skrzynię. Jedna z nielicznych kompletnie zachowanych w jednych z muzeów w Danii, w Kopenhadze. Możecie Państwo znaleźć takie skrzynie. Je wykonywano zawsze w parach. Po prostu była żona i był mąż, więc każde miało z nich swoją skrzynię. Co więcej, te skrzynie były przenoszone ulicami miast. No i pokazywano w ten sposób własne bogactwo, bo nie wolno było pokazywać zawartości. Były przepisy miejskie, tak jak dziś jest regulacja, że nie możemy tego czy tamtego, żeby jakaś kwitła cywilizacja uporządkowana, to samo było z tymi cassoni. No więc przeczytajmy jeszcze fragmencik z Vasariego. Dzieła takie trafiają się nie tylko w dawnych pomieszczeniach i w pałacach Medyceuszy. We wszystkich zamożniejszych domach florenckich spotyka się pozostałości takich sprzętów. Proszę Państwa, my akurat nie mamy tego desco d'apparto, to jest taca narodzinowa, bo jak kobiety rodziły dzieci, to wtedy przynoszono im jedzenie na takich, jako prezent, takie wspaniałe tace malowane. Jest tu taka malowana taca, będziemy o niej mówili z historią z Trajanem, ale wiemy, że na przykład zachowała się taka taca narodzinowa. Jeszcze jedno, właściwie jeszcze jeden z tych obiektów ze sfery życia codziennego, która z całą pewnością została wykonana na narodziny samego Wawrzyńca Wspaniałego. A więc dotykamy tych Medyceuszów, czy dialogujemy z Medyceuszami, którzy też po prostu hołdowali tej właśnie modzie. A więc mamy przed sobą tą poetykę życia codziennego. Mówiliśmy o humanistach, ale to ci humaniści są doradcami malarzy. To oni im radzą, jak poukładać sceny z Odysei, jak poukładać sceny z Eneidy, jak namalować coś według triumfi Petrarki. Za chwilę to zobaczymy. Więc macie Państwo kapitalny przykład. Czytaliśmy tam, że malowane były te pokrywy, tak, we wnętrzu. To rodzaj małego erotycznego prezentu. Oto Pan otwierał sobie, proszę Państwa, to nie jest tak, że dzisiaj mamy telewizję, internet. Wtedy zobaczenie nagiej kobiety to nie była jakaś wielka, bym powiedział, możliwość na każdym kroku. Obejrzyjcie Państwo najnowszy film o Dante, to tam ta opowieść jest podana. Natomiast malarz był w stanie to dla nas namalować. I właśnie w kontekście matrymonialnym, może dla pobudzenia wyobraźni, w końcu ci ludzie mieli płodzić dzieci.
Nie myślcie Państwo, że to dzisiaj mamy problem z, no nie wiem, brakiem dzietności rodzin. We Florencji było to samo. Czekano na narodziny dzieci, szczególnie niestety, przepraszam, wszystkie dziewczynki i kobiety, chyba że się urodziła piękna kobieta, piękno zawsze, wszystko, piękno toruje drogę do wszystkiego, nawet piękny kot ma lepiej żyć, tak samo piękna kobieta, ale generalnie biorąc chodziło o spadkobiercę. No więc czym były te Cassoni w tym życiu codziennym? No więc tak jak tutaj ta historia, akurat jej nie będziemy opowiadali, bo ona nie jest obecna na wystawie, wybrałem to Cassone, żeby Państwu pokazać, jak kompletnie wyglądało coś takiego, bo dziś mamy głównie sceny frontowe i ściany boczne, bo po prostu je z czasem rozbijano na fragmenty, one po prostu przestały pełnić swoją funkcję, no więc sięgnijmy do tych historii. I ten antyk wlewa się w nasze serca, w umysły tamtych ludzi się wlewał właściwie szerokim strumieniem. Proszę popatrzeć, moneta ze sceną Dextrarum Iunctio, to jest zawarcie związku małżeńskiego. To jest i na sarkofagach rzymskich, które przypomina o tych, którzy teraz umarli, ale kiedyś zawarli związek małżeński i są pochowani wspólnie w tym samym sarkofagu. Tutaj macie na talerzu z Faency taką samą, właściwie takie samo wyobrażenie. Uścisk dłoni. Proszę zwrócić uwagę, Włosi zachowali ten element. Zachowali element tego właśnie w tej trójfazowości, jaka towarzyszyła zawarciu małżeństwa. Były spotkania wstępne, potem była boccamento, mogli się młodzi pocałować delikatnie w policzek. Przynosił pan młody albo sam przyszły, albo przez posłańca gofanuccio. Są takie gofanucci na tej wystawie i też są z tematami antycznymi, a więc mamy wątek antyczny, który właściwie każdy aspekt tych zaślubin właściwie nam jakby przywołuje to sięganie do antyku. Co ciekawe, jak popatrzymy na scenę, jak pannę młodą, która oczywiście była panną czystą, jechała na białym koniu, to jest symbol dziewictwa, jedzie na białym koniu, towarzyszą jej ludzie, niesione są Cassoni, zaraz je zobaczymy, ale tu obok widzimy scenę zaślubin. Już się odbyło to uściśnięcie dłoni, teraz podesta lub ktoś inny, urzędnik państwowy, bo do kościoła się szło na mszę świętą. A to był zwykle ślub właściwie prawie świecki. Potem stawał się kościelnym ślubem i co widzimy? Zakładanie obrączek. Wystarczy przeczytać Makrobiusza, którego znano oczywiście w epoce renesansu, żeby się uświadomić, że zwyczaj zakładania sobie obrączek to jest także już w antyku znany, w późnym antyku na pewno. A więc mamy do czynienia z tak niezwykłym, z tak niezwykłą obecnością wszystkich znaków i symboli idących z antyku, ale przede wszystkim mamy tematy czerpane z antyku, które teraz sobie zobaczymy. Oczywiście ta scena jej triumfalnego przejazdu ulicami miasta to jest też wzorowane na triumfach. Ja o triumfach Al-Antica opowiadał nie będę, to ktoś inny zrobi, ale prawda jest taka, że ta idea triumfu przeniesiona została także właśnie na sferę małżeństwa. Proszę, rzućmy okiem, trochę może przyspieszmy patrzenie. Proszę popatrzeć, oto widzimy, jak taki specjalny pan wynajęty przenosi taką skrzynię. Malarz się nie popisał, nie namalował scen figuratywnych, ale już tu, na tym przedstawieniu widzimy, że jest przedstawiony koń na bocznej ściance. Tak wyglądało właśnie ta domum ductio, czyli przeprowadzenie panny młodej do właśnie jej domu. Ja pamiętam w czasach dzieciństwa i wczesnej bardzo młodości w Łowickiem, że takie przenosiny miały miejsce. Jechało się bryczką, wtedy panny młode jechały na koniu, koń był biały, powiedzieliśmy, to jest symbol czystości, dziewictwa, ale oto te wspaniale malowane skrzynie, skoro nie możemy pokazać tego, co jest we wnętrzu, bo jesteśmy bogaci, bo mamy naprawdę wielkie zasoby, to byli bogaci kupcy, to nie byli prości ludzie, którzy te skrzynie w tych egzemplarzach dwóch zamawiali. One, te sceny biegną od jednej do drugiej, zaraz o tym powiemy, ale proszę popatrzeć, to ciekawe, że właśnie w Rzymie ktoś, kto się nazywał Marco Antonio Altieri, ze słynnej rodziny Altierich, napisał o właśnie linuptiali, no właśnie o zwyczajach zaślubinowych i pisze między innymi o temacie,
który tu na wystawie jest obecny. Porwanie Sabinek. Porwanie Sabinek jest dla Rzymian, dla Florentyńczyków, dla wszystkich ludzi, którzy mają wiedzę o starożytności, jest jakby zapowiedzią tego, co po prostu, czym jest małżeństwo. To nie było wydarzenie właściwie radosne i jakieś pogodne. Oto Eneasz, któremu brakuje młodych, czy krótko mówiąc, młodych ludzi, żeby państwo się rozrastało, które stanie się wielkim Rzymem, no to zaprasza się Sabinów i te sabińskie kobiety, nieświadome tego na igrzyskach czy na jakichś zawodach sportowych, są po prostu porywane. Jest piękne hasło napisane przez kuratora wystawy do katalogu, gdzie jest mowa o tym, w oparciu o źródła pisane. Tych źródeł jest wiele. To tylu jest autorów, można ich mnożyć, ale na tym malowidle właśnie Bartolomeo di Giovanni widzimy, jak anachronicznie trochę przedstawienia, które oczywiście nie mogły być w czasach Romulusa w Rzymie obecne. Natomiast mamy scenę, w której porywa się młode kobiety. Potem po tym porwaniu te, które są zamężne albo ciężarne, po prostu daje im się odejść, wrócić do Rzymu. Natomiast te, które są wolne i te, które, no bo tu nawet proszę zwrócić uwagę, jest taka scena tutaj, widzimy jak tych dwoje już w końcu jednak dramatycznym akcie porywania już się w sobie zakochali. Patrzą sobie w oczy, już się rodzi nadzieja na spłodzenie potomstwa. Ale przypomnijmy krótko historię. Ta historia jest taka, że po roku Sabinowie próbowali te kobiety odzyskać, ale kiedy przyszli do Rzymu, ich córki, ich siostry już urodziły Rzymianom dzieci i to te nowo poślubione kobiety, pojęte siłą, czy wzięte siłą do małżeństwa, teraz już zakochane i rodzące dzieci są częścią, która cementuje te dwie nacje, Rzymian i Sabinów. Jednym z królów Rzymu będzie przecież król sabiński. Numa Pompiliusz to jest po prostu Sabin. A więc mamy piękną historię, jednocześnie historię Rzymu, jednocześnie jakby opowieść o tym, że w małżeństwie też musi być coś z dramaturgii. Popatrzmy, proszę Państwa, niektóre z tych Cassoni, jak to Loscheggia, to jest brat samego Masaccia, wielkiego włoskiego malarza, który otwiera perspektywę nowego malarstwa renesansowego. My nie wiemy, kim są bardzo często ci triumfatorzy. Mnie się raz czy dwa udało w życiu odkryć, że to jest Scypion Afrykański. Tak jest na przykład w kolekcji Landskorońskich, tych malowideł podobnych w Krakowie. Tutaj widzimy, że to jest Senatus Populusque Romanus. Senat i lud rzymski, tak? Jedzie jakiś konsul czy imperator, raczej konsul, którego właściwie nie mamy kontekstu. Nie zachowało się drugie przedstawienie, ale jest piękne. I pokazuje nam, że właściciel tego malowidła, tak jak te porwanie Sabinek, uświadamia, co jest celem małżeństwa. Prokreacja, ale też rodzaj konsolidacji rozmaitych, że tak powiem, mieszkających obok siebie rozmaitych nacji, czy też grup etnicznych, to tutaj z kolei mężczyzna, patrząc codziennie na taki triumf, być może myślał o jakimś aspekcie triumfu własnego, gospodarczego, finansowego, bo to przecież byli bardzo często kupcy. Historia Kamilli. Proszę Państwa, to jest tak urocza historia. Polecam wszystkim, którzy mają ochotę to poczytać, jak ona biegała wspaniale. To jest ktoś, kto cudownie biega po tafli wody i w ogóle nie tonie. Odbywa się cud. Jaką zjawiskową dziewczyną jest Kamilla. Ale Kamilla stoi po złej stronie. Walczy przeciwko Eneaszowi, bo to jest księga 10 lub 11. Nie wiemy, czy to jest na pewno Kamilla. Niektórzy twierdzą, że to jest jej ojciec, czy jej kuzyn. Mnie się wydaje, że jest to Kamilla i że ta Kamilla, która wprawdzie polegnie w walce z wojskami Eneasza, ale jest piękną, zwiewną, cudownie funkcjonującą, no, nawet w przestrzeni biegania po wodzie dziewczyną, która po prostu, dlaczego się pojawia na Cassone? Bo była piękna i była heroiczna. Może właśnie to jest jakby elementem czy powodem, dla którego ten temat się pojawia. Amico Aspertini, może Ripanda, może to nie aż tak jest ważne, ale jedno jest pewne, że wystarczy przyjść z Eneidą na tą wystawę albo przeczytać katalog, który za chwilę się ukaże, żeby się dowiedzieć, że to jest po prostu albo 10, albo 11 księga Eneidy. Wyrastamy z Homera, wyrastamy z Wergiliusza. Jest okazja na tej wystawie właśnie
przypomnieć sobie tę historię. A tu Koriolan. Jakaż to historia niesłychana. Ja tu wypisałem i Plutarcha, i Liwiusza, i Dionizego z Halikarnasu, i Marcjusz, który staje się Koriolanem, bo zdobywa Koriole, miasteczko w Lacjum, ale niestety człowiekowi przewraca się w głowie. Bywa tak, jak ktoś ma sukces. Jesteśmy tuż po fakcie, kiedy Rzym staje się republiką, spiskuje przeciwko Rzymowi, ale w historii jest jego matka, która raz jest nazywana Walerią, w innych źródłach Weturią, i to ona, kiedy ten właśnie zrozpaczony niepowodzeniami politycznymi Rzymianin z Wolskami próbuje zniszczyć Rzym, matka wychodzi naprzeciwko niego i mu mówi: synu, czyżbyś chciał zniszczyć gniazdo swojej matki? I on odpowiada tak do niej: uratowałaś Rzym, straciłaś syna. I rzeczywiście niedługo potem Koriolan straci życie. A więc heroiczna kobiety, które dzisiaj odgrywają znacznie ważniejszą rolę w naszym świecie, na szczęście, niż w epoce renesansu. Tu jest właśnie, widzimy ją, jak pada, tak jak matka ta w historii Trajana, zaraz do niej przejdziemy, pada przed własnym synem i pokazuje hart ducha. Proszę Państwa, historia Parysa to jest tak niesłychana historia. I byśmy się nawet zapytali, dlaczego ktoś, kto owszem był podobno bardzo piękny. Nawet film Troja, który znamy z ostatniej produkcji, przecież megaprodukcji filmowej, pokazuje także świetnie wybranego aktora, który ma naprawdę, jest wyjątkowo przystojny, ma piękną twarz, ale wiemy, że Parys doprowadził do upadku Troi. No ale przecież jest historia 3 bogiń, jest historia Heleny, jest historia jeszcze jednej po drodze dziewczyny, która się nazywa Enoe, czy Oinoe, niektórzy to piszą. Więc mamy do czynienia, już w antyku się te tematy pojawiały. Na ile znano te malowidła, nie jesteśmy pewni, ale jest coś kongenialnego w tym, co jest na tej wystawie. Jest właśnie scena z Pompejów. Podobną scenę mógł w Rzymie ktoś widzieć, która przepadła z biegiem czasu. Może ją odkryto w epoce renesansu i powstaje cała wspaniała seria przedstawień, gdzie mamy właśnie historię tej pierwszej miłości Parysa i drugiej wielkiej tej miłości do Heleny Trojańskiej. No jest malowidło, przyjechało z Los Angeles. Wyobraźcie sobie Państwo, jakiego trzeba było mieć, jakby to powiedzieć, nosa z jednej strony intelektualnego, z drugiej strony przebicie. Też z wykorzystaniem, oczywiście jesteśmy w tym dobrym momencie, kiedy świat na nas patrzy dość pozytywnie, bo jednak coś się dzieje za naszą granicą, ale może dlatego, że się dzieje, niektórzy się boją pewne rzeczy pożyczać. Tu to Cassone z Los Angeles, ten front przyjechał. Przyjdźcie Państwo, popatrzcie w oczy właśnie pierwszej miłości Parysa. Popatrzcie na te boczne także elementy dekoracyjne, bo to jest malowidło sieneńskie. I zwróćcie Państwo uwagę na coś niezwykle ciekawego. To można znaleźć też w moich publikacjach. Parys nie patrzy na boginię. To jest legenda średniowieczna. To jest antyk, który tu poznajemy na tej wystawie. To jest antyk i ten prawdziwy, dosłowny antyk czerpany z literatury klasycznej, ale też z tekstów średniowiecznych pisarzy, którzy wracali do tych legend antycznych. Parys nie patrzy na boginię, ponieważ w średniowieczu utrzymywano, że gdyby popatrzył ziemskimi oczyma na blask bogiń, straciłby wzrok, nie przeżyłby tego. No więc on śni. To jest wizja senna. Popatrzcie Państwo, jak kapitalny pomysł, jak genialna historia, po prostu coś takiego wymyślono wspaniałego. A więc mamy przed sobą kolejne malowidła, gdzie mamy i spotkanie Parysa z Heleną, czy w Troi, przepraszam, czy w Sparcie, czy na wyspie Cyterze. To jest wyspa miłości, a potem przypływają do Troi i są serdecznie witani pomimo całej tej zgrozy, która potem przyjdzie. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, tu na tym malowidle, które jest ze wnętrza takiego jednego z Cassone, jest napisane Parys. O to chodzi. Oto ty masz być piękny jak Parys, masz urodzić czy spłodzić dzieci jak Parys, piękne jak Parys, tak samo jak malowano Narcyza, bo był śliczny, nie pamiętając o tym, że umarł, patrząc w swoje oblicze. A tutaj Wenus, jeszcze jeden przykład takiego, czy Wenus, a może Helena Trojańska. A więc jak widzimy na tej wystawie, właśnie przechodzę do
tej cudownej spaliery Botticellego. Nie mamy czasu, żeby szczegółowo o tym opowiedzieć. Botticelli jest w sposób szczególny mi bliski, sam o nim pisałem, więc tutaj mamy okazję, żeby coś, co jest na co dzień trudno dostępne, Fondazione Cini w Wenecji zobaczyć i przekonać się, że to wielkie malowidło, bo to wisiało na wysokości pleców, stąd spaliera, żeby zobaczyć, że to jest naprawdę bardzo blisko samego Botticellego. Zwykle pisze się, że to jest krąg, ale tu, patrząc na te złocenia, na te rozmaite elementy, na sposób malowania, oprawy oka, etc., trzeba przyjść i popatrzeć. Na tej wystawie jest szansa zrozumienia, że nawet tak wielcy malarze, którzy przecież byli współcześni Leonardowi da Vinci, znał przecież Botticelli świetnie Leonarda da Vinci, Michała Anioła, korespondował z nim przecież, pochyla się nad takim malarstwem. Vasari ma rację. Nawet najwięksi się pochylali nad takim malarstwem, a tu historia Parysa. Parys nagrodę dostanie, podróż do Sparty, na wyspę Cyterę, no i zacznie się niesłychana historia wojny, ale to jest taka wojna, która po prostu jest jakby egzemplum do wszystkiego i do tego, co nas naucza smutku albo przezwyciężania trudności, a jednocześnie jest opowieścią o wielkiej miłości. Statek czeka, za chwilę odpłynie, opowieść o pięknym młodzieńcu, o boginiach, które przyszły na świat. Wprawdzie nie ma góry Ida, bo to się stało na górze Ida, ale kto by się tym przejmował? Nie myślano o topografii do końca. Piękne, wspaniałe malowidło, które po prostu nieraz przyciągało uwagę tych, którzy przychodzili do właściciela je podziwiać. Jak mogły wyglądać te spaliery? Oto malowidło w Sykstynie. W kaplicy sykstyńskiej jest takie przedstawienie malarzy może mniej znanych, bo to jest Biagio d'Antonio, ale zwróćcie uwagę, że Państwo, że w scenie Ostatniej Wieczerzy widzimy 3 sceny oprawione w cudowną boazerię. To, o czym pisze Vasari, że wykonywali boazerię ci malarze, tak mogły być układane te spaliery. Tak mogły być też układane, zwróćcie Państwo uwagę, one były nie tylko takie podłużne jak ta ma prawie 2 metry długości, ale były też takie jak to jest jeszcze jedno dzieło Jacopo del Sellaio, gdzie widzimy triumf miłości. Petrarka napisał niedużą, wspaniałą książeczkę, gdzie jest mowa i o triumfie czasu, i o triumfie śmierci. Tu jest triumf miłości. Triumf miłości. Mamy plejadę tych wielkich, słynnych kochanków, między innymi z Pyramem i Tyzbę. Ich historii nie będziemy tu opowiadać, ale moglibyśmy powiedzieć, że właśnie mamy jakby kapitalny wybór obiektów, które pokazują i wspaniałe tematy, rozmaite, i jednocześnie pokazują jakby rozmaite tematy i formaty, bo to jest jeszcze inny format niż ten, który widzieliśmy, ale bliski temu, co widzimy tutaj, choć to są sceny religijne. Te 3 spaliery z historią Orfeusza, na wystawie mamy tylko jedną tą spalierę, środkową, ale nie próbowałem tu rekonstruować, jakby to mogło wyglądać, ale szybko pokażę, że właściwie to, co ta wystawa próbuje powiedzieć. Ta sztuka rodzi się nie tylko ze znajomości literatury klasycznej, ona się rodzi ze znajomości właśnie tych sarkofagów. Te skrzynie są wzorowane na sarkofagach. Zwróćcie Państwo uwagę, jak widzimy na tej scenie, która poprzedza tą obecną, tu przepiękną na wystawie, scena, kiedy Eurydyka jest ukąszona przez żmiję jadowitą, ona wygląda tak, jak jedna z tych postaci w porwaniu właśnie tych leukipidek. Tutaj ona tak samo ma rozwiane szaty, czy podobnie, tak samo układa, jest taki sam układ nóg. A z kolei, kiedy już ją niosą do Hadesu, proszę popatrzeć, jak podobna jest do przerysu na jeszcze jednym sarkofagu. To jest przerys, to na dole, co Państwo widzicie z sarkofagu. Ja jestem osobiście zdania, że Sellaio, kolega Botticellego, był z Botticellim w Rzymie, kiedy ten pojechał malować 3 namalowane tam malowidła w kaplicy sykstyńskiej. Mógł widzieć te wspaniałe tematy, rozmaite sceny, które widział też Botticelli. A więc powoli zmierzając ku konkluzji, pokazuję Państwu jedno z prawdziwych arcydzieł tej wystawy. Nigdy wcześniej tego malowidła nie widziałem, choć wybierałem się parę razy do Kijowa. To jest ze zbiorów Khanenków w Kijowie, malowidło, które można usiąść i podziwiać.
Nawet bym sugerował, żeby pozwalać ludziom czasami przycupnąć przy tym malowidle, które jest tak duże jak ta Spaliera Botticellego, tak piękna jak ta Spaliera Botticellego, bo na tej wystawie są tu i ówdzie taborety. Można usiąść, patrzeć, podziwiać, skupić się. Tu no, można panią pilnującą, właśnie nam towarzyszy, jedna z takich miłych pań, można poprosić, żeby usiąść i popatrzeć. Potęga miłości. Proszę Państwa, to, co opowiada i Owidiusz, co opowiada Wergiliusz może najpiękniej, a potem poeci epoki renesansu, jak wspominany już dzisiaj nauczyciel Michała Anioła, Angelo Poliziano, to jest opowieść o takiej miłości, która prowadzi do Hadesu, która prowadzi do wszystkich możliwych wyrzeczeń. I oto widzimy, jak schodzi Orfeusz do Hadesu. To jest wprawdzie się dzieje w świetle dnia, bo artysta chciał to jakoś ująć, a potem ta niesłychana, patetyczna walka o to, no bo przecież się odwrócił. Obiecywał, że nie będzie patrzył, dopóki nie wyjdą na światło dnia. Opowieść o miłości. Jeśli ktoś chce zapytać, jaki to temat do małżeństwa, to jest miłość do grobu, miłość poza grób. To jest miłość wieczna, wspaniała i jeszcze muzyka Orfeusza. A więc potęga muzyki, potęga miłości zawarta jest w tym przedstawieniu, w tym cudownym pejzażu. Mówiliśmy, że to jest odkrycie świata, renesans to jest odkrycie świata i człowieka. A to jest odkrycie mitu, cudownej atmosfery przestrzeni, pięknych drzew, tak samo jak tu u Botticellego, tak i u Sellaio, przyjaciela Botticellego, współpracownika, mamy opowieść o pięknie świata, o cudzie stworzenia. I ten właśnie dramat ludzki, który jest wpisany w kontekst jakiejś kamery, jakiegoś pomieszczenia, kamera nucjale. Zamek Królewski w Warszawie nabył kilka malowideł i ten koriolan należy do zamku i ta piękna boczna ścianka z historią Apollina i Dafne. Apollo był przepięknym człowiekiem, czy przepięknym mężczyzną, ale w miłości nie miał szczęścia. Nie zawsze piękny mężczyzna ma najpiękniejszą kobietę, czy najpiękniejsze kobiety za nim patrzą. Było w nim coś pewnie powściągliwego. Owszem, jest opiekunem sztuk, ale tu mamy cudowny, wspaniały dramat. Dramat dziewczyna woli pozostać czysta, pozostać dziewicą, staje się po prostu drzewem laurowym, które opisuje tak cudownie w swoich sonetach Petrarka. Jak wyglądały te boczne ścianki? Oto macie Państwo przykład z jednej z moich publikacji. Możecie zobaczyć, jak tutaj historia Amora i Psyche, ta akurat obecna na Wawelu, jest tutaj przedstawienie historii Psyche. Te historie się czasami na bokach Cassoni wiążą ze ścianką główną, czasami nie. Jedno jest pewne. Zamek Królewski w Warszawie wokół posiadanych własnych obiektów zbudował niezwykle ciekawą narrację. I te deski, już mówiłem, desko d'apparto, tace narodzinowe, obustronnie malowane. Zobaczycie Państwo, jak cudowna jest ta scena odwrotna, gdzie jest piękny chłopiec, cudownie malowane genitalia. Powtórzmy to, bo to jest ten, który ma dokonać prokreacji, jak dorośnie. To chodzi o potomność, to chodzi o spadkobiercę fortuny, to byli bogaci ludzie. Historia Trajana, pewnie ktoś tu jeszcze opowie, bo ona jest na Rycinie. Rycinie, jeszcze jednym z fenomenów tej wystawy jest to, że pokazano wspaniały zbiór z muzeum, z gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zbiór głównie po Stanisławie Kostce Potockim, twórcy uniwersytetu. I tu jest ta historia Trajana. Niech powiem, że to jest jedyny cesarz, który trafił według Dantego i według Złotej Legendy, ten słynny spis żywotów świętych, trafił do raju, ponieważ kiedy jego syn, a Trajan nie miał de facto syna, więc to jest legenda, stratował jedynego syna pewnej wdowy, to tej wdowie oddał tego swego syna. Nie mamy czasu tego wątku rozwijać, ale możecie Państwo zajrzeć do katalogu i przeczytać tą niesłychaną historię, która tu na tej wystawie jest obecna, a potem wrócić, bo i po tej wystawie to desko d'apparto tu zostanie. Będzie opowiadało o tym, jak tematy z antyku, budujące historię, jak one były wszechobecne w życiu Florentyńczyków i innych mieszkańców innych miast. No i to, że my to mamy w Warszawie, te tematy. Tu jest wiele rycin znakomitej klasy,
które pochodzą z Biblioteki Uniwersyteckiej. A więc mamy do czynienia tak naprawdę i w przypadku tego Gofanuccio. To jest jeszcze jedna kategoria dzieł sztuki związanych z życiem codziennym, zaślubinami. Co tu widzimy? Wspomnianą już historię Pyramusa i Tyzber. Jeśli ktoś oglądał spektakl Sen nocy letniej albo czytał Szekspira właśnie tę sztukę, to wie, jak tam z tej miłości sobie trochę zakpiono. Ale to jest też przykład niesłychanie piękny, wielkiej miłości, która akurat ma niestety może niezbyt szczególnie szczęśliwy koniec. Ale to, że na każdym obiekcie związanym z tymi zaślubinami jest coś, co sięga po historie antyczne, które są ciekawe, inspirujące, niekiedy nauczają prawd życia czy prawd życiowych, to jest po prostu niesłychane. Proszę Państwa, nawet medal, jak wybijano dla tej pięknej, przedwcześnie zmarłej Giovanny degli Albizzi, to pojawiają się 3 gracje. My wiemy, że 3 gracje są też u Botticellego na jego cudownym właściwie malowidle, które się nazywa Primavera. I to też ma konotacje związane z zaślubinami. Te 3 panie to są, nie wchodzimy we wszystkie możliwe szczegóły, bo to jest długi wątek, ale nawet medal wybijany na ślub w roku 1486 też zawiera coś, co mógł Botticelli i medalier Niccolò Fiorentino widzieć jadąc do Rzymu, bo przecież 3 gracje do dziś się zachowały. Piękna rzeźbiona grupa w Bibliotece Piccolomini przy katedrze sieneńskiej. Konkretne wzory i zupełnie w konkluzji. Fenomen jednego dzieła. Tu fenomenów jest kilka, ale ja w sposób szczególny chciałbym podkreślić, właśnie cytując tekst naszego wielkiego uczonego Jana Śniadeckiego, który w książce o Koperniku, Kopernik to też dziecko tej epoki, to też dziecko Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też Uniwersytetów w Bolonii, Padwie i w Ferrarze. To też jest dziecko włoskiego humanizmu, notabene pieczętujący się pieczęcią, gdzie jest Apollo grający na lirze, gdzie jest 7 strun i chodzi o muzykę świata tak samo. To jest Orfik. Kopernik jest Orfikiem, tak jak, czyli idzie to od Orfeusza, którego tutaj mamy. A więc pokazuję Państwu to wspaniałe zestawienie torso belwederskiego. Tej rzeźby, która znaleziona gdzieś już na początku XV wieku, po raz pierwszy jest notowana w zapiskach w 1432 roku w Rzymie, trafiła potem do Belvedere, do tej części Muzeów Watykańskich, gdzie jest ta wyniesiona część, więc z Bellevue, czyli z pięknym widokiem, więc Belvedere. Ale tutaj właśnie Mikołaj Baliszewski pięknie zestawił starożytną figurkę, trochę może przerobioną w epoce renesansu, z tym właśnie fragmentem zachowanym słynnej rzeźby helenistycznej. Oto macie Państwo kapitalny dowód na to, jak poza tą sferą humanistyczną, poza tą sferą właśnie tematów z antyku, można na tej wystawie uświadomić sobie, jak bardzo jeden zabytek, no bo ten, który tu widzimy w tym brązie, był znany pewnie niewielkiej grupie ludzi, natomiast ten fragment, który tak zachwycił Michała Anioła, fragment, który jest interpretowany to jako Ajax, to jako Herakles, to jeszcze inaczej. Oczywiście potem wespół ze znalezionym w 1506 roku Laokoonem dostarczy Michałowi Aniołowi tak ogromny materiał. Właściwie cała kaplica sykstyńska, szczególnie ci bezskrzydli aniołowie, którzy są na sklepieniu Sykstyny, to jest jakby poemat na cześć tej jednej rzeźby, którą Michał Anioł się tak zachwycał, nawet w XIX wieku malowano obrazy, kiedy on przychodzi, zamyka oczy i dotyka właściwie tego fragmentu, który jest dla niego świętością. Tu jest słowo świętość użyta. Świętość tu jest, zobaczycie Państwo, jeden z działów tej wystawy wprowadza słowo świętość, bo w jakimś sensie mówimy o tak wielkim entuzjazmie, o którym pisze właśnie Jan Śniadecki. Wiek renesansu był to wiek jedyny w swoim rodzaju, jaki się dla ludzkości nigdy nie powtórzy. Proszę Państwa, entuzjazm był i potem w epoce oświecenia, ale nigdy tak serdeczny, nigdy tak głęboki. Nigdy wiara ludzi w to, co mogą zrobić,
i czego niestety nie wszystko się udało, to nie wszystko udało się osiągnąć. Renesans był po prostu jak taki wspaniały młody człowiek, czy młoda, piękna kobieta, która wierzy, że całe życie jest przed nią, czy przed nim i że jest w stanie ten świat przetransformować. To wszystko na tej wystawie można zobaczyć. Można zobaczyć i wzory do naśladowania, i legendy, które przestrzegają, i piękno ciała kobiecego, ciała męskiego. Tutaj w części to widzimy. I zupełnie na koniec, po tym przywołaniu, że XVI wiek, który będzie ciągle i ciągle więcej znał zabytków antycznych, jest jeszcze ten jeden wątek. To już jest ostatnie kilka zdań, które chcę przy tej okazji wypowiedzieć. Zawsze mnie ten temat fascynował. Proszę pamiętać, że i w XIV, i w XV wieku chrystianizowano nawet metamorfozę Owidiusza. Że porwanie Europy było jakby porwaniem duszy do raju. Oczywiście dla ludzi bardzo wykształconych. Że renesans tak naprawdę i Michał Anioł był wśród tych artystów, i Leonardo da Vinci, Rafael szczególnie, czyli uczeń Perugina, tak czczonego na tej wystawie. Tu jest taki z kręgu Perugina, jego ucznia, jego współpracownika Gian Nicola di Paolo, Zwiastowanie, które pokazuje tą ideę idealizmu renesansowego. O tym jest mowa na wystawie i te budowle na planie koła, i te tonda. Tondo, podobnie jak budowla na planie koło nie ma początku i końca. Jest symbolem wieczności, jest symbolem Boga. Renesans jest cudowny w tym podejściu do szukania ideałów, sublimowaniu tego wszystkiego, co człowieka może uszlachetnić. I antyklasyczny, który chce się zobaczyć w kontekście chrześcijaństwa, bo tu jest tego dowód, tych dowodów na tej wystawie jest więcej, jest jakby wołanie ludzi o to. Skoro starożytność dopiero w późnej fazie poznała nauki chrześcijańskie, to musi w nim coś w tym antyku być wielkiego. Odkrywamy go, powtarzamy motywy, czerpiemy ze źródeł. Przełożono na łacinę, potem na włoski, piękny list do młodych Bazylego Wielkiego. To jest wielki doktor Kościoła Wschodniego, który notabene jest bardzo czczony w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. I Bazylii Wielki, a za nim Jan Paweł II w naszym wieku, cudownie opowiadają, że nie ma znaczenia, czy temat jest antyczny, chrześcijański, każdy z nich wart coś, czy wart ukazywania, czy rozważania, czy sublimowania, jeśli zawiera treści, które nas ubogacają. Renesans szukał tych treści, które nas ubogacają, które uczynią z nas ludźmi lepszymi, otworzą perspektywę do lepszego świata. My jesteśmy właśnie spadkobiercami renesansu, który może czasami przesadnie poszedł w kierunku uwielbienia antyku, ale uwielbiając antyk, czerpiąc z źródeł, które widzieliśmy, patrząc na sarkofagi, na rzeźby, stworzył sztukę jedyną w swoim rodzaju, bez końca i bez końca. Odbywają się już 3 lata po 500-leciu śmierci Rafaela wystawy poświęcone Rafaelowi. Dlaczego? Dlatego, że jak jego uczeń Perugino, tak pięknie obecny na tej wystawie, potrafił dokonać tego wspaniałego połączenia właściwie wiedzy i o starożytności, i o współczesności, i o antyku, i o chrześcijaństwie, i stworzył syntezę jedyną w swoim rodzaju. Ta wystawa, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszam w imieniu kuratora, który chodził na moje lekcje, na wykłady na Uniwersytecie Warszawskim właśnie o tej materii i wywiązał się z tego zadania w sposób niesłychany. Odwaga, z jaką sięgnął po wypożyczenia tych wszystkich dzieł, daje Państwu okazję zrozumienia czegoś, z czego i my wynikamy. Nasza kultura ostała się rozbiorą dzięki temu, że wychodzimy od kultury grecko-rzymskiej, wychodzimy od kultury śródziemnomorskiej, że tak wiele czerpaliśmy z włoskiego renesansu. Jesteśmy jak Kopernik, tylko Kopernik w dawnych czasach. Zrozummy właśnie jakby przesłanie tego wszystkiego. Włoski renesans ogarnął starożytność, pokazał ją w swoim ujęciu i dokonał wizji świata, która tak zachwyca na tej wystawie. Bardzo dziękuję za uwagę.